Ja mam na imię Beata i witam Was serdecznie na kanale Keto Travelers. W dzisiejszym filmie przenosimy się z pochmurnej i deszczowej Anglii podczas 12-godzinnego lotu, gdzie omówienie jedzenia nie bardzo ma sens, bo było paskudne, na piękną wyspę, piękną i słoneczną, przede wszystkim bardzo ciepłą wyspę Mauritius. Dam Wam chwilę podziwiać widoki z okna samolotu i widzimy się na pierwszym posiłku. Zapraszam. W zasadzie każdy posiłek zaczynałyśmy od sprawdzenia, co jest dostępne, co możemy wybrać. Jak możecie się zorientować po filmie, to jest akurat chyba propozycja lunchowa albo śniadaniowa, już nie pamiętam dokładnie. W większości można powiedzieć 70-80% praktycznie nie nadawało się na dietę ketogeniczną. Trzeba było bardzo mocno wybierać, więc niby bardzo dużo jedzenia jest dostępnego, ale przy ograniczonej ilości węglowodanów, tak na dobrą sprawę, czasami nie ma co wybrać na śniadanie, jeżeli chcielibyście być naprawdę restrykcyjni i zachować Waszą dietę. Niestety menu, które miałyśmy praktycznie codziennie, wykluczyło prawdziwą dietę carnivore, więc ja na pewnym etapie zrezygnowałam z opcji carnivore i przełączyłam się na keto, aby spróbować zachować dietę na tym wyjeździe. Plus opcji all inclusive, bo taką opcję miałyśmy w hotelu, jest to, że jak się naprawdę uprzesz albo jesteś bardzo elastyczny, no to możesz sobie coś wybrać. Coś na pewno zjesz, nie będziesz chodził głodny, masz do dyspozycji 3 posiłki, bary, przekąski. Duży minus to jest ta sama opcja, czyli masz bardzo duży wybór. Wszystko Cię kusi. Lody, pieczywa, owoce. Jest to kuszące, więc to jest taki trochę minus. Dobrze, dosyć gadania. Przejdźmy do dalszej części. Co tak naprawdę jadłyśmy? Mój pierwszy posiłek zaczynam od kawy. W przypadku, jeśli było to śniadanie albo lunch, obiadów nigdy nie zaczynam od kawy. Jest to po prostu już dla mnie za późno. W przypadku śniadań, gdzie wybór opcji jedzeniowych był znacznie mniejszy, zwykle jakiś plasterek sera, wędliny, kilka kawałków bekonu, jajka w różnej postaci i to wzbogacone produktem masłopodobnym, bo akurat te małe masełka Lurpaka to nie do końca jest prawdziwe masło. Innego dnia lunch jako pierwszy posiłek, znowu zaczynam kawą. Jednak tutaj do wyboru nie było jakichś super mięs, ale wybrałam sobie rybę od góry po lewej, ryba w sosie pomidorowym, potem ryba pieczona, kilka oliwek. Ten jasny kleks po prawej to była jakaś bardzo, bardzo ostra pasta, którą tylko posmakowałam i nie ruszyłam. Oj, widać niestety tą kamerę w tle. No, bo tak siedzę z tej strony, że widać. Dobra. To było, nie pamiętam co, bardzo dziwnie się nazywało, ale wzięłam, bo było tutaj jajko i wygrzebałam mięso oczywiście. To są zielone warzywa jakieś. Ojej, strasznie tu wychodzi tam. To jest kawałek tuna, co to było? To jest kawałek tuńczyka pieczony. To jest jakiś seafood. Nie wiem, czy to zjem, bo to chyba ma mąkę. Nie mogę. I na jajku robione. To powinno być na jajku, ale to wygląda trochę jak zakalec, więc nie wiem. To jest jakiś kurczak, nie, przepraszam, to nie był kurczak, to była ryba w sosie fasolowym, więc wyjęłam tylko kawałek ryby, żeby posmakować. No i jeżeli coś mi posmakuje, to sobie jeszcze dołożę. Jak widzieliście w poprzednim ujęciu, warunki nie do końca pozwalały na nagrywanie w restauracji, dlatego tylko kawałek jako próbka. Było bardzo głośno, często było ciemno, więc tak nie do końca jakościowo.
Natomiast jeśli chodzi o podsumowanie tego wyjazdu, to zdecydowanie tutaj było mniej mięsnie, mało mięsa jak dla mnie, więc tak jak wspomniałam wcześniej, carnivore tak nie do końca. Dokładałam jakieś tam warzywa, które mniej więcej wpisywały się w keto, dokładałam trochę tłuszczu, ale on nie był zbyt dobrej jakości. Natomiast czasami nie ma wyboru na takich wyjazdach i jeżeli chcecie być restrykcyjni w stosunku do waszej diety, no to trzeba pokombinować. Sporo ryb, nie jestem zwolennikiem ryb, ale muszę przyznać, że ryby na wyspie Mauritius były przepyszne, świeże, dobrze zrobione, fajnie zrobione sosy, wiele różnych smaków. No niestety w dalszym ciągu jest to ryba. Ale ogólnie jedzeniowo myślę, że wyjazd można podsumować na bardzo udany. Ja Wam dziękuję za ten film, za to, że dzisiaj byliście z nami i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć!